W dzisiejszym odcinku odwiedzamy po raz kolejny Florencję, jedno z tych miast, które miało największy wpływ na naszą cywilizację, kulturę, nawet codzienne dzisiejsze życie. Dowiecie się, czym jest syndrom florencki i czym się objawia, gdzie mieszkała Mona Lisa, Michał Anioł oraz skąd rozpościera się taki widok na Florencję, a skąd taki. Zobaczycie z nami najstarszą aptekę Europy, no i oczywiście coś zjemy florenckiego. A wszystko w barwach późnej toskańskiej jesieni i adwentowym blasku. Muzyka i zaczynamy. Właśnie podjechał pociąg do Triestu przez całe Włochy, ale nie jedziemy oczywiście aż tak daleko. Pociągi Intercity lubią się spóźniać, choć ten jest wyjątkowo punktualny. Barowane miejsca ze stolikiem. 10, Aniu. Mamy 3 możliwości dotarcia do Florencji z Orte. Bardzo długa, z wieloma przystankami, ponad 3-godzinna. Intercity, 2 godziny z hakiem oraz, uwaga, nawet Frecciarossa, bardzo wcześnie poranna, szybciej niż godzina. Warto wiedzieć, że Florencja ma aż kilka stacji kolejowych, 3 są najbardziej oblegane. Najważniejsza z nich to oczywiście Santa Maria Novella, przy której stoi jedna z ważniejszych florenckich bazylik o tej samej nazwie. Nasz pierwszy hotelik jest całkiem niedaleko, nazywał się Nizza, kameralny, centralny. Drugi hotel, również w tych rejonach, to Venti Cinque Ore, co ciekawe jego wnętrza, stylizowane na boską komedię Dantego. Si immagina come se stesso gigantesco lo spirito dell'uomo che si prende e si mette della vista qua. Pomysł ten narodził się z okazji 700-lecia śmierci Dantego. My trafiliśmy niestety na te piekielne, aczkolwiek są też oczywiście niebiańskie. Jak można poznać się z Florencją na początku? Najlepiej poczuć zapach gwar w Mercato Centrale, pogłaskać dzika, Fontana del Porcellino, przy innym targowisku. O tej porze odwiedzić jeden z ładniejszych włoskich jarmarków świątecznych na Piazza Santa Croce. Do kościoła jeszcze wrócimy oczywiście później. Albo pospacerować mostem Złotników, bardziej znanym pod nazwą Ponte Vecchio. Dla nas jednak najbardziej florenckim z florenckich przeżyć jest wejść w żywy obraz, jak to mawiamy, czyli zbliżyć się do loggi Lanzi przy placu głównym miasta Piazza della Signoria. Mówi się, że nocą przy pełni księżyca tutejsze postaci ze rzeźb, głównie wokół fontanny Neptuna, ożywają i wędrują po mieście, by odpocząć od całodziennego podziwu. Pierwszy dzień wita nas pięknie, słonecznie, umiarkowanie ciepło. My natomiast w ekspresowym tempie uciekamy z Florencji, by opowiedzieć wam o jej powstaniu. Paradoksalnie zrobimy to poza miastem. I ten dzień słoneczny już nie był. Jedziemy autobusem numer 7 za około 5 zł do sąsiedniego miasteczka, znanego m.in. z ruin etruskich, również z amfiteatrem, zabytków romańskich, jak na przykład ta bardzo ciekawa katedra i niespiesznej prowincjonalnej atmosfery. To właśnie stąd rozpościera się jednakże najpiękniejszy widok na Florencję, aczkolwiek nie w taki dzień. Wyobraźmy sobie, że ten ciemny front nasuwający się z południa to armia Rzymian, znacznie ponad 20 wieków temu. Tak naprawdę znajdujemy się w Fiesole, około 8 km od centrum Florencji, na zboczu w sumie pasma Apeninów. W tym miejscu jedno ze swoich najważniejszych miast założyli Etruskowie, którzy lubowali się w zakładaniu miast na szczytach wzgórz, a nie gdzieś w dolinach, nad rzekami nawet. Rzymianie, żeby zdobyć miasto Fiesole, postanowili założyć obóz nad rzeką Arno, z którego ostrzeliwali i atakowali systematycznie, być może nawet planowali zdobyć głodem Fiesole. Dowódcą rzymskich wojsk był generał o nieprzypadkowym imieniu. Generał ten nazywał się Fiorino. Z Fiesole związanych jeszcze jest kilka wątków, w tym jeden bardzo ciekawy. Tutaj dokładnie widać ze zbocza tego wzgórza Leonardo da Vinci miał testować swoje maszyny latające, startując tam z takiego antycznego szybowiska.
i tutaj próbując je testować. Dobrym pomysłem, czy to wiosną, czy jesienią, jest piesza wędrówka z Fiesole do Florencji śladem dawnej drogi biskupiej. Ta 2-3 godzinna wędrówka jest o tyle intrygująca, że po drodze jesteśmy w stanie odwiedzić kilka interesujących willi z czasów świetności Florencji. Niektóre oglądać można tylko zza bram czy krat. Niestety również ona. Villa Medici, czyli Medyceuszy. Do innych można wejść jak do siebie, na przykład do tej willi z Kifanoja, z przykładem jednego z najpiękniejszych ogrodów w okolicy. Oczywiście są słynniejsze i bardziej spektakularne pałace na opłotkach Florencji, ale niekoniecznie jest tak łatwe do osiągnięcia podczas krótkiej wędrówki. Jak dobrze, że uciekł autobus, nie? I oprócz wyblakłych oliwkowych zieleni, jesiennych liści towarzyszy nam, delikatnie postukując w parasole, deszczyk. We Florencji złota jesień przychodzi tak 5-6 tygodni po polskiej. Mamy przełom listopada i grudnia i sytuacja wygląda właśnie tak. Finałem wędrówki dla nas jest park Giardino della Orticoltura, w którym spotykamy tylko radosnego Pinokkia oraz jeden z najstarszych ogrodów botanicznych świata, uniwersytecki Giardino dei Semplici. Skąd się wzięło bogactwo Florencji? Możemy z całą pewnością stwierdzić, że z rzeki, z wody. To ona dała sens, a także spowodowała rozwój tworzenia tkanin. No i właśnie Florencja stała się pierwszą europejską stolicą włókiennictwa, a w XII wieku mieszkało tutaj już 30 000 mieszkańców, z czego ogromną część, największą w Europie, stanowili kupcy. Wełnę sprowadzono tutaj głównie z Wielkiej Brytanii, oczywiście znów przez wodę, przez morze, przez porty w Pizie. Natomiast przeróżne barwniki sprowadzono oczywiście ze wschodu i stąd też powstał najsłynniejszy kolor, szkarłat florencki. I jego odcienie, czyli ten piękny czerwony kolor, możemy znaleźć także tutaj, w tym ogrodzie botanicznym. W drugiej połowie XIV i w XV wieku Florencja była jednym z największych miast na świecie. Liczyła ponad 60 000 mieszkańców i była uważana za bardzo bogate, odnoszące sukcesy gospodarcze miasto. Dla porównania Kraków, nasza duma, dziś dwukrotnie większa od Florencji, wtedy miał tylko 15 000 mieszkańców. Co ciekawe, wbrew pewnej nieco irytującej, butnej dumie Florentczyków dzisiaj, miasto nie jest nawet w pierwszej dziesiątce najbogatszych miast Włoch, choć na pierwszy rzut oka wygląda jakby było. Miasto jest niezwykle czyste, bardzo czyste. Nie widzieliśmy ani jednego śmiecia przez te kilka dni. Podobną teorię mieliśmy i opinię na temat Turynu. Także teoria o tym, że włoskie miasta są brudne, tak zbiorczo, jest nietrafiona. Santa Maria del Fiore. Chyba jedna z najsłynniejszych świątyń świata. Rada Miejska Florencji w uzasadnieniu postawienia budowli, dzisiaj wciąż czwartej co do wielkości w Europie tego typu, zadekretowała takie oto zdanie. Aby przewyższała ona splendorem wszystkie budowle postawione i przez Greków, i przez Rzymian. No cóż, my dzisiaj postanowiliśmy zagrać na nosie nieco Radzie Miejskiej i skoro widzieliśmy już ten piękny i okazały, wspaniały budynek już kilka razy, to dzisiaj zwrócimy uwagę tylko na jego jeden mały szczegół. Chodzi o to, by po wejściu nie kierować się od razu do nawy głównej, tylko zadrzeć głowę, odwrócić się i zobaczyć, co znajduje się z tyłu. Jest to jeden z nielicznych na świecie zegarów, które wskazują tak zwaną ora italix, ora italica, czyli godzinę włoską, czy też godzinę italską, która mierzy czas od wschodu do zachodu słońca. Stąd też, zobaczcie, jest tylko jedna wskazówka. Oryginalny mechanizm został zaprojektowany w 1443 roku przez florenckiego zegarmistrza Angelo di Niccolo. Zegar odzyskał swoje pierwotne funkcje dopiero 4 dekady temu dzięki bardzo skrupulatnej renowacji. Co by jednak nie mówić, nawet jeśli sporo osób zawodzi się wnętrzami kościoła, które faktycznie mogą zawieść, to wszystko zrównoważa zadarcie głowy i zobaczenie tej najwspanialszej, być może wciąż na całym świecie, kopuły.
Co zaskakujące, wielu Florencja może przytłaczać. Dokładnie, przytłaczać. Takie przytłoczenie ilością wielkich dzieł sztuki, które można oglądać we Florencji zarówno w świątyniach, jak i w muzeach, jak i w galeriach, dorobiło się nawet swojego określenia medycznego, czy też psychologicznego, syndromu florenckiego, zwanego też syndromem Stendhala. Aby sprawdzić na własne oczy i na skórze i w sercu, udajemy się do kościoła Santa Croce we wschodniej części centrum Florencji, gdzie rzekomo artysta ten po raz pierwszy doświadczył tego zjawiska. A co dokładnie to było? Teraz powinienem mieć zawroty głowy, szybkie kołatanie serca, graniczące z palpitacjami serca, być może jakieś omamy, a nawet wysoką gorączkę wieczorem, bo tak w swoje wspomnienia w notatniku umieścił słynny poeta Stendhal, który właśnie tutaj, nie pod nieprawdziwym grobem Dantego, nie pod freskami Giotta, tylko w kaplicy na lewym transepcie, przy lewym transepcie Niccolini, stwierdził, że takie przypadłości chorobowe go dopadły, które później zostały właśnie nazwane w ten sposób, jak mówiłem na początku. Fantazja czy prawda? Jednak prawda. Syndrom zdiagnozowano, ale po raz pierwszy dopiero w 1982 roku. Odkryto i zbadano naukowo w 1979 roku. I również tu, w tutejszym szpitalu Santa Maria Nuova. W kościele tymże oprócz cennych kaplic spotkamy kilka nagrobków znamienitych ludzi, np. Michała Anioła, autora słynnego florenckiego Davida, Niccolo Machiavellego, a także Galileo Galilei, czyli Galileusza. Wbrew pozorom nie ma tu grobu Dante Alighieriego, bo ten, jak pamiętacie z innego odcinka, jest w Ravennie. To może dobrym lekarstwem na ten syndrom będzie po prostu zwykłe jedzenie. Florencka kuchnia słynie z mięs, zwłaszcza steków, ale też charakterystycznych kanapek z wieloma ciekawymi połączeniami, na przykład w L'Antica Vinaio nasze ulubione to pistacje z mortadellą, albo z ossobuco, przepysznym mięsie cielęcym zatopionym w warzywnym ragu. A jak przejedzenie, to do apteki, co nie? No, to już żartujemy, żeby tylko podciągnąć coś pod scenariusz i by miejsca do siebie pasowały, ale tak naprawdę i bez tego ta apteka we Florencji jest naprawdę godna odwiedzin. A teraz wejdziemy do jednej z najstarszych aptek na świecie, a na pewno we Włoszech. Na szczególną uwagę zasługuje olej, ocet 7 złodziei, ponieważ ta nazwa wzięła się od właśnie 7 braci złodziei, którzy wykradali ciała podczas zarazy i żeby uchronić się przed tym zgniłym zapachem, właśnie oblewali się tym olejkiem, tym ekstraktem. Zaraz dostanę syndromu florenckiego, ale tutaj. No to teraz przekroczymy Arno i odwiedzimy po zachodzie słońca jedną z najsłynniejszych kobiet świata, konkretnie u niej na rewirze. Dzielnica Oltre Arno nie jest może tak często odwiedzana jak inne dzielnice, no bo wiadomo, jest za rzeką, za mostem. Tak było z rzymskim Zatybrzem, z warszawską Pragą, czy też z wileńskim Zarzeczem chociażby. Być może jest tutaj więcej alternatywności, być może więcej jest tutaj luzu, ale też na pewno jest tutaj więcej jakichś takich ciekawych sklepików z antykami, czy też galerii sztuki. Być może jest tutaj też trudniej o ten syndrom florencki, ale czy na pewno? Jest tu też uliczka, przy której wznosi się ten oto pałac, a w tym pałacu
mieszkała słynna Mona Lisa, zwana Giocondą, albo też Mona Lisą Gherardini, no ale któż dzisiaj pamięta jej prawdziwe imię? Obecnie mieści się tutaj bardzo ciekawy i klimatyczny sklepik oraz pracownia z żyrandolami. Jak na złość, Mona Lisa nie uwiła gwiazdka we Florencji, lecz w Louvre, jak wiemy, ale i Florencja ma muzeum, które może godnie rywalizować z tym paryskim, czy na przykład watykańskimi. To oczywiście zachwycająca i wyjątkowa galeria Uffizi, dla której przeznaczyliśmy całe jedno popołudnie i wieczór. Mimo tego, że we Florencji byliśmy już kilka razy, to do Galerii Uffizi idziemy po raz pierwszy. To jest dla nas wielkie przeżycie, ale jest taka ciekawostka. Po wysokim sezonie, czyli od listopada przez zimę do początku wiosny, bilety są tutaj tańsze nawet więcej niż połowę, dlatego skorzystaliśmy akurat teraz właśnie. Różnica jest spora, bo przed 9 listopada bilet kosztuje aż 26 euro, a w sezonie niskim 12, co jak na takie nagromadzenie takich słynnych dzieł brzmi jak okazja sezonu. Większość osób gromadzi się przy dziełach, które są oczywiście najbardziej rozpoznawalne. Niemniej warto stwierdzić, że Narodziny Wenus, oryginalna nazwa Madonna, czy Wiosna, Primavera Botticelliego, to też dwa obrazy uznawane jako świt renesansu w sztuce, dwa też, które odważyły się sportretować postaci niereligijne. Z sali map i geografów rozciąga się interesujący widok na miasto wzdłuż Arno, a z korytarzy wzdłuż dwóch głównych galerii na wnętrzności miasta. Kolorystyka i klimat ciężki jak w Hannibalu Ridleya Scotta. Jest i Leonardo da Vinci i najprawdopodobniej jego jedyny niedokończony obraz tutaj. Jest Bacchus z Caravaggia, Madonna ze szczygłem, Panna z długą szyją. Polskim wątkiem miały być portrety polskich królów w głównej galerii, ale kurza ślepota przeszkodziła nam w ich odnalezieniu i zostaje więc tylko i wyłącznie Igor Mitoraj, który we Florencji wystąpi jeszcze w innym miejscu. Czy Florentczycy byli ojcami bankowości albo księgowości? Odpowiedź brzmi tak. Z jakiego powodu? No dlatego, że byli obrzydliwie bogaci, a bogactwo Florencji wymusiło powstawanie dodatkowych branż wynikających właśnie z nadmiaru tego pieniądza. Więc tu narodziły się weksle, kredyty, różnego rodzaju ubezpieczenia i inne instytucje, a nader wszystko we Florencji narodził się pierwszy ogólnoeuropejski pieniądz ponadnarodowy, taki pradolar. Był to floren florencki, oczywiście z symbolem florenckiego kwiatu, składający się z najczystszego złota, ten floren. I te rodziny bankierów florenckich, medyceusze, nie tylko, ale też Peruzzi, Bardini, mieli tyle pieniędzy, że obdarowywali tymi pieniędzmi naprawdę grube ryby. Pożyczali pieniądze dworom, zarówno angielskiemu, jak i na przykład papieskiemu. Co ciekawe, medyceusze w swoich złotych czasach, można powiedzieć, uwzględniając inflację i wartość nabywczą pieniądza, byli wielokrotnie bogatsi niż nawet cała dynastia Tudorów. I teraz zastanówmy się wspólnie. Ten pieniądz musiał pracować, zrodził nowe branże, ale czy, mówię to patrząc na najbardziej renesansowy obrazek, jaki można sobie wyobrazić, czy ten nadmiar pieniądza, ponieważ inwestowali też w sztukę, nie pomógł w stworzeniu renesansu w tym miejscu? Bogatsi o kilka florenckich ciekawostek, przeprawmy się jeszcze raz na drugi brzeg Arno, ale zagłębimy się we wzgórza, które przylegały do miasta od południa. Stąd dalej ciągnie się już słynna kraina wzgórz i wina Chianti. Naszym celem jest Palazzo Pitti, budowla kiedyś pełniąca dużo ważniejszą rolę niż można by się spodziewać, bo była siedzibą monarchii toskańskiej medyceuszy. Nie byli oni królami, ale wielkimi książętami, których symbolem są, no właśnie, 5 kul, 5 pereł, 5 symboli rzeźb wotywnych Etrusków. No nie wiadomo, to fascynujące, że tak znany i wpływowy ród, który wydał 4 papieże, 2 królowe, do dziś nie ma zgodnie rozszyfrowanego herbu. Skoro taki ród był najpotężniejszy we Florencji, a swego czasu też najpotężniejszy w Europie,
Czy można by było się mu równać? Czy można by było rzucić się z motyką na słońce? W pewnym sensie zrobił to Luca Pitti, który był sprzymierzeńcem Medyceuszy, nawet przez jakiś czas prawą ręką, ale chyba był nieszczery, czy też dwulicowy, bo zażyczył sobie, aby jego pałac przewyższał świetnością wszystkie pałace Medyceuszy. Szczerze powiedziawszy, z frontu, od strony placu, nie robi wielkiego wrażenia, ale to, co się w nim znajduje w środku oraz to, co się znajduje za nim, to jest absolutna Liga Mistrzów w swoich kategoriach. Oh, bella, se mi aspetterai. Oh, bella, mi ritroverai. Obecnie Palazzo Pitti stanowi największy kompleks muzealny we Florencji, składający się z Galeria Palatina, tam dzieła malarskie Raffaella i Tiziana, Galeria d'Arte Moderna, Galeria Sztuki Współczesnej, Museo degli Argenti, wyrobów srebrnych i Galeria del Costume, oczywiście kostiumów. To była najprawdopodobniej 10. ciekawostka na temat Florencji, chociaż idealnie by była ona dla Was 9, bo oto wejdziemy na teren jednego z najważniejszych ogrodów Włoch. Nam co prawda dużo bardziej podobają się dwa inne sąsiednie ogrody florenckie, konkretnie Giardino Bardini czy Giardino delle Rose, które tutaj widzicie z naszego archiwum w ujęciu wiosennym. Ale kusiło nas zobaczyć wpisane na listę UNESCO ogrody Boboli w szacie jesiennej, gdyż w takowej ich jeszcze nie znamy, a widok był tego dnia w istocie z nich zacny. A spacerując po nich, my mamy nieodparte wrażenie jakiegoś takiego połączenia i podobieństwa do wiedeńskiego Schönbrunnu. No i tak naprawdę nie chcemy obrazić oczywiście ogrodów Boboli, ale myślę, że te nasze skojarzenia wcale nie są takie błędne, ponieważ Wielkie Księstwo Toskańskie miało wiele właśnie wspólnego i wiele połączeń z Francją, ale także z Austrią. Wiele budynków i elementów tak zwanej małej architektury, zresztą ma tutaj metrykę znacznie bardziej współczesną naszym czasom, bliższe są naszym czasom aniżeli pierwszym Medyceuszom. I doskonałym przykładem jest ten oto budynek, Coffee House. To jest pierwszy przykład architektury rokoko we Włoszech. No i służył, można się domyśleć czemu, właśnie temu, żeby w spokoju, w ustronnym miejscu, w zaciszu ogrodu czy też parku wypić popołudniową kawę lub herbatę. Myślę, że jeszcze jedną ważną ciekawostką, którą można tutaj umieścić, jest fakt, że tak jak nie wszyscy wiedzą, że Płock przez chwilę był stolicą Polski, tak też nie wszyscy kojarzą, że przez chwilę stolicą Włoch była Florencja. Tindaro screpolato, czyli Tindaro spękany, zmarszczony, to oczywiście rzeźba Igora Mitoraja, artysty, który towarzyszy nam od czasu ogłoszenia, że piszemy książkę o Rzymie, bo zrobiliśmy to pod jego rzeźbą na rynku w Krakowie. Wyrażając głośno opinię, że Rzym jest nam bliższy, swobodniejszy i zdecydowanie bardziej wyrozumiały, no to taką właśnie Florencję, nieco zazdrosną i urażoną o wieczne miasto, żegnamy w te jesienne dni, obiecując sobie i Leonardowi da Vinci, którego dość oszczędnie tu wspomnieliśmy, że wrócimy kiedyś w te okolice, na przykład tylko dla niego. Daleko nie mamy. O czym usilnie przypominały nam oblane na złoto toskańskie góry i wzgórza. Życzymy Wam dużo światła i dobra w nowym roku i będzie nam niezwykle miło, gdy doceniając naszą pracę i twórczość pomożecie algorytmom sztuki YouTube'owej przyjemnym komentarzem lub tak zwaną dłonią w górę. Bądźcie naszymi mecenasami jako ci Medyceusze dla malarzy sprzed wieków. Ci vediamo.